Podobno najlepszy moment na przygotowanie się na przyszłość był 10 lat temu. Drugi najlepszy to teraz, przy kawie, ze słuchawkami w uszach. Witajcie w stanie przyszłym. Ja jestem Olga Komornicka i zamiast kupować kryształową kulę, postanowiłam po prostu rozmawiać z mądrymi ludźmi. Taniej wychodzi, a trafność podobna. W pierwszym sezonie drążymy przywództwo. Będziemy rozmawiać o odwadze, sensie, technologii, relacjach i o tym, co w przywództwie pozostaje niezmienne, nawet gdy wszystko wokół się zmienia. Co odcinek jeden ekspert, jedno wielkie pytanie i zero gwarancji, że wyjdziecie stąd spokojniejsi, ale mądrzejsi. Na to liczę. Zaczynamy. Czy przywództwa można się nauczyć, a może liderem trzeba się po prostu urodzić? W dzisiejszym odcinku Czasu Przyszłego rozmawiamy o tym, czym naprawdę jest przywództwo w XXI wieku. O autentyczności, która nie jest modnym hasłem z LinkedIna, ale realnym wyzwaniem w codzienności lidera. O starych wzorcach, które nosimy w sobie, często nieświadomie, i o tym, czy można je przepracować, by tworzyć swoją rolę po swojemu. Moją gościnią jest Iza Stachurska, konsultant i trener przywództwa kadry zarządzającej w biznesie, mówca inspiracyjny, wykładowca akademicki oraz mentor coach Leadership Circle w Europie. Cześć Iza. Cześć Olga. Dobrze cię przedstawiam? Tak. Coś Teraz byś chciała będę dodać? musiała udowodnić, że tak jest, jak powiedziałam. No nie masz wyjścia, tak? Poprosiłaś mnie, żebym wybrała taki temat, gdzie się spocisz trochę, więc zobaczymy, czy będzie dobry workout. Zacznijmy od tego, że mam takie poczucie, że tak, autentyczność jest odmieniana przez wszystkie przypadki i bardzo mi zależy, by rozbroić trochę ten temat, bo spotykam się często z bardzo powierzchownymi definicjami. Nie można niczego znaleźć takiego głębokiego. I pozwól, że zacznę od dwóch cytatów. Jedno jest z eseju z 1929 roku Virginia Woolf, A Room of One's Own. No need to hurry, no need to sparkle, no need to be anybody but oneself. I drugi cytat Junga. The privilege of a lifetime is to become who you truly are. I Woolf mówi, że nie musisz udowadniać swojej wartości, że możesz odrzucić narzuconą rolę po prostu, ale Jung dodaje, że ale odkrywanie, kim naprawdę jesteś, jest drogą życia, wymaga wysiłku, pracy. I myślę, że dla liderów to jest bardzo aktualne napięcie, czyli takie pomiędzy, z jednej strony masz tą presję roli, która każe ci błyszczeć, spełnić oczekiwania i tak dalej, a z drugiej autentyczność, która zaprasza do bycia spójnym i rozwój do ciągłego uczenia się siebie. I w tym sensie przywództwo nie jest zestawem kompetencji, jak dla mnie, tylko jest takim procesem mocno osobistym. I moje pytanie do ciebie jest, czy w ogóle da się być w 100% naprawdę sobą, kiedy pełni się rolę lidera? Czy ta rola nie wymaga pewnej jednak formy, która ci ogranicza tą autentyczność? Autentyczność jest rozumiana jak wszystko w tej chwili na wiele sposobów. Ma bardzo wiele znaczeń. I ja jak prowadzę warsztaty przywództwa, to jest pierwsze pytanie, które rzucam. Jak my rozumiemy autentyczność lidera? Dlatego, że duża grupa osób będzie zawsze wnioskowała, że autentyczne to jest taka, jaka jestem, to jest mój charakter, będę się zachowywać zgodnie z tym, jak zostałam uformowana czy uformowany przez całe życie i wtedy jestem autentyczna. I mamy, tak jak powiedziałaś, po drugiej stronie grupę osób, które będą mówiły, że my nie możemy jako liderzy zachowywać się tak, jak chcemy. Czyli takim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim jestem, po prostu jestem agresywny, trudny, krytykancki, osłabiam tym swój zespół, ale taki jestem, oni muszą to znosić. Więc musimy tutaj znaleźć to, co jest w przywództwie najważniejsze. I w mojej ocenie w przywództwie najważniejsze, jeżeli rozmawiamy o autentyczności, jest to, czy wiemy, co jest rdzeniem tego przywództwa. Dlatego, że ja uważam, skoro już używamy dzisiaj klasyków, że liderem człowiek się staje. Na pewno jest jakiś zestaw cech osobowościowych, temperament, introwersja, ekstrawersja. To wszystko ma wpływ na to, jakimi jesteśmy liderami. Natomiast liderem człowiek się staje, dlatego że do skuteczności przywódczej potrzebna nam jest świadomość. I my musimy mieć świadomość tego, kim ja jestem i jak to, kim ja jestem, wpływa na innych. Bo przywództwo jest przede wszystkim o wpływie. Więc spojrzałabym teraz na dwie strony tego medalu. Jeżeli będę się zachowywać tak jak myślę i będę się tym usprawiedliwiać, bo taka jestem, to będzie moim usprawiedliwieniem
i nie będzie mi dodawało siły, ale jeżeli będę miała świadomość, jaka jestem, to będę mogła pracować i nad rozwojem własnych kompetencji, i nad rozwojem swoich zachowań. I to wszystko już możemy kształtować. I będę mogła użyć swojej świadomości do tego, żeby wiedzieć, jakie moje wewnętrzne przekonania popychają mnie do zachowań, które są w przywództwie nieskuteczne. No bo przywództwo musi być skuteczne, tak? Ono musi być o skutecznym wpływaniu na innych po to, żebyśmy razem jako zespół, organizacja, firma osiągnęli to, co chcemy. Więc ja bym się skupiła na rdzeniu przywództwa. Co jest rdzeniem lidera? Mhm. A czy twoim zdaniem brak autentyczności częściej wynika z kalkulacji, czy bardziej z lęku? Na pewno może wynikać z tego i z tego. Kiedy będzie wynikał z kalkulacji? Jeżeli nie jesteśmy gotowi na sytuację, która została przed nami postawiona i nie wiemy, jak się zachować, to być możemy wtedy pójść w różnego typu zachowania manipulacyjne i kalkulacyjne z tego powodu, że wydaje nam się, że jak się tak zachowam, to odniosę skutek. Czyli mogę w tym momencie powielić wzorce, które przyjąłem albo przyjęłam w życiu jako za wzorce skuteczne, ponieważ kiedyś je widziałam, czytałam o nich, albo widziałam liderów, którzy się tak zachowywali. No tylko trzeba pamiętać, że my mamy w tej chwili w przywództwie, jak we wszystkim, ale w przywództwie szczególnie, niesamowitą zmianę. Mamy transformację. Z tego powodu, że jesteśmy w trzeciej dekadzie XXI wieku, więc stare wzorce przywództwa, czyli bardzo autokratyczne, bardzo hierarchiczne, one są zwyczajnie nieskuteczne. Więc jeżeli będziemy się posługiwać wzorcami, które były skuteczne w poprzednim stuleciu, albo jeszcze nawet na początku lat 2000, no to z tego powodu, że mamy świat szybki, zmienny, VUCA, bani i tak dalej, i z tego powodu, że mamy nowe generacje na rynku, które nie szanują tego. Nie chcą pracować w organizacjach autokratycznych. Nie szanują liderów, którzy posługują się zachowaniami, które dla nich nie powinny mieć miejsca w organizacji. Czyli mówiąc kolokwialnie, nie pójdą za takim liderem. I to oznacza, że pewne wzorce, nie dlatego, że to jest moda, ale są już nieskuteczne. Ale jest ich jeszcze bardzo dużo, dlatego że na szczytach organizacji jest w większości pokolenie moje, czyli pokolenie X-ów. 65% liderów na świecie, którzy są szefami organizacji w tej chwili, to jest pokolenie albo baby boomersów, którzy jeszcze się trzymają pracy i władzy, albo moje pokolenie, czyli pokolenie osób, które są 50+. No ale młode pokolenia wskakują już do zarządów, wskakują już na tak zwany poziom C-level, czyli do najwyższej kadry zarządzającej i oni będą zarządzać inaczej. I oni będą bliżsi autentyczności niż pokolenia, które przyjmowały pewne wzorce, bo im się wydawało, że to będzie skuteczne. Więc lider będzie zawsze rozdarty pomiędzy tym, czy mam się zachowywać tak, jak widziałem, czytałem, sprawdzałem, czy mam być sobą. I co to znaczy być sobą w przywództwie? To jest to pytanie. Co to znaczy? Na ile mogę sobie pozwolić być sobą? Okej, czy to nie jest tak trochę, że powiedzmy, że następuje ta sama świadomość, że muszę być takim autentycznym, pracuję nad tym, ale nagle zaczynam balansować na tych dwóch skrajnych elementach i tracę tą autentyczność wtedy. Albo jestem postrzegany jako mało autentyczny wtedy. No to będzie zależało od tego, jak ja patrzę na swoją rolę lidera, bo przywództwo to jest rola. I teraz, czy ja tę rolę przyjmuję i ja liderem jestem, czy ja ją gram? Bo jeżeli ja ją gram, to wytracam autentyczność, dlatego że przyjmuję różnego rodzaju maski, które do czegoś mogą mi służyć. Czyli chcę ci się pokazać tak albo inaczej, bo wydaje mi się, że to będzie skuteczne. I teraz do czego ma mi służyć świadomość? Do tego, żeby po pierwsze tych masek nie zakładać, ale to nie znaczy, że mam nie pracować nad tym, jakim jestem liderem czy liderką. Bo jeżeli dobrze rozwinę wszystkie zachowania i kompetencje i tendencje, które budują w ludziach przekonanie, że są bezpieczni, to ja wyciągnę z nich w organizacji potencjał lepszy. No i teraz odpowiadając na twoje pytanie, które postawiłaś na początku tej rozmowy, liderzy się rozwijają całe życie i powinni się rozwijać, dlatego że my się nie rodzimy z kompetencjami komunikacyjnymi. My się nie rodzimy z umiejętnością budowania zaufania.
W ogóle nie uczymy się też tego przez życie niestety jeszcze. Często zaczynamy pojmować, że to jest istotne dopiero wtedy, kiedy ta rola lidera jest nam powierzona, albo wtedy, kiedy sami ją sobie nadajemy. Czyli budujemy organizację Mm. i świadomie wiemy, że jesteśmy liderem. Więc jak mnie zapytasz, czy się można liderem urodzić, czy stworzyć, czyli czy to jest urodzenie, czy to jest stworzenie, to stworzenia według mnie jest znacznie więcej. Ale ja się mogę tworzyć na bardziej skutecznego, bardziej przyjaznego, bardziej efektywnego też biznesowo nawet lidera, jeżeli mam wysoką świadomość. Jeżeli nie mam tej świadomości, to będę używać tego jako usprawiedliwienia. Będę mówiła, taka jestem. No taka jestem. Nie będę inna. Ale jak sobie pogłębię świadomość, co powoduje, że jestem trudna, że jestem krytykancka, że ludzie się mnie boją, albo że mikromenadżeruję, albo że mi bardzo zależy na tym, żeby ludzie mnie lubili, no to mogę nad tym pracować. I na tym właśnie polega świadomość, bo to jest moment, w którym my zgłębiamy, co mną rządzi. My jako dorośli ludzie rzadko wiemy, co nami rządzi. I do tego jest potrzebny rozwój, żeby sobie zadać pytania, co mnie popycha do tego, że ja się tak zachowuję. Czyli można powiedzieć, że autentyczność jest taką ciągłą pracą nad swoją samoświadomością. To jest to uczenie siebie, o którym mówił Jung. Tak. Tak, świadomość siebie, dlatego że wielu naukowców to udowodniło współcześnie. Kiedyś mieliśmy takie bardzo stare przekonanie właśnie ciążące w kierunku, że liderem można się urodzić, ale ono zostało już obalone. Dlatego, że człowiek dorosły może pracować nad własnym rozwojem i to się dzieje w tej chwili. To się dzieje na całym świecie. Ludzie potrafią i są gotowi do tego, żeby pracować nad sobą. To im pomaga rozwijać świadomość. Świadomość dziecka, ty wiesz o tym najlepiej, bo masz małe dziecko, jest zupełnie inna niż nasza świadomość. Małe dziecko potrzebuje czego innego do życia. Małe dziecko potrzebuje bezpieczeństwa. Więc dba wyłącznie o to i ma swoją świadomość na takim poziomie zabezpieczenia potrzeb emocjonalnych i fizycznych. I dlatego bardzo często się zachowuje tak, że świat musi robić to, czego ono chce. I teraz jak to przełożymy na przywództwo, to jest zawsze trudny moment na różnego rodzaju power speechach, bo 6% ludzi dorosłych na świecie ma wciąż tę świadomość. Czyli musi być tak, jak oni chcą. Absolutnie przekonani, że mają rację. To się fantastycznie Tylko przekłada. 6? Tak, ale to jest to 6, o którym ja brutalnie mówię, że my ich wszyscy znamy. Z nazwiska. I to jest bardzo silne 6. To jest takie 6, że trochę diabelskie 6. Tak, autokracja jest silna. Tacy ludzie dochodzą szybko do władzy, dlatego że są bezkompromisowi, są silni, posuwają się do manipulacji. Ta ich świadomość nimi rządzi na tyle, że oni inaczej podejmują decyzje, inaczej budują relacje. Relacja z tobą jest mi wtedy potrzebna tylko do tego, żebyś spełniała to, co ja ci narzucę. Ja będę mniej zainteresowana tym, co ty myślisz, a nawet mogę nie być tym zainteresowana, dlatego że to może być dla mnie zagrożeniem. Różne zdania dla autokratycznego lidera będą zagrożeniem, bo mnie zależy na tym, żebyś ty się ze mną zgadzała. Bo ja wiem najlepiej. Dużo jest koncepcji, która wywodzi się z wojskowości i myślę, że też pojęcie przywództwa i to, jak my postrzegamy jeszcze cały czas przywództwo, w dużej mierze pochodzi z przywództwa w wojsku. Tak. Czyli ja jestem bardziej agresywny, że tupnę nogą, że postawię na swoim, że pokazuję taką siłę. Cały czas jest uważane jako dobry i efektywny przywódca. Czy to jest, masz wrażenie, że cały czas jest ta kontynuacja tego w świecie? Czy to się jednak zmienia? Czy widzisz, nie wiem, otwarcie bardziej na taką autentyczność, ale na przykład wrażliwość lidera, na pokazywanie tego miękkiego podbrzusza? Jak się przyjrzeć liderom, którzy byli w wojsku, a prowadzą w tej chwili firmy na świecie, to oni znakomicie z tego korzystają i jestem gotowa powiedzieć, że takie spojrzenie, które w tej chwili przedstawiłaś, jest głęboką nieprawdą, dlatego że jest powierzchowne i stereotypowe. Zakłada się, że najwięcej autokracji jest w wojsku, najwięcej autokracji jest w służbach mundurowych, mamy autokrację w organizacjach, które produkują różnego typu produkty tak samo dużo. I dlaczego nam się tak wydaje? Dlatego, że jeżeli spojrzymy powierzchownie na to, no to oczywiście wojsko jest miejscem, w którym trzeba wykonać rozkaz. Ale wojsko jest miejscem, w którym trzeba zbudować zaufanie zespołu.
plutonu i innych formacji wojskowych. Wojsko jest miejscem, w którym jeżeli generał nie jest pod ręką, to ktoś musi podejmować decyzje i musi być na to gotów. Budowanie zaufania pomiędzy żołnierzami, którzy są na froncie, gdzie każdy ubezpiecza tyły następnego, nie jest o autokracji. Tak? Jest o budowaniu relacji, jest o budowaniu zaufania. I bardzo często, jak się słucha emerytowanych już generałów, amerykańskich szczególnie, czy w ogóle ze świata, takich, którzy mają głęboką świadomość, to oni potrafią zachować się zarówno autokratycznie wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga, ale często mają rozwiniętą świadomość na tyle wysoko, że potrafią świetnie budować w zespołach, którymi zarządzają, ludzkie więzi. I to jest właściwie też podstawą ich sukcesu, bo oni muszą mieć do siebie głębokie zaufanie. No wyobrażam sobie, że na wojnie szczególnie. I teraz to się bardzo łączy z tym, o czym zaczęłaś mówić, o świadomości, bo jeżeli sobie pozwolimy na rozwój tej świadomości przez życie, a ona się będzie rozwijała w zależności od naszych doświadczeń, w zależności od rozwoju naszych umiejętności poznawczych, środowiska, w którym się wychowujemy, środowiska, w którym pracujemy, środowiska, do którego aspirujemy, no to jeżeli nam się ta świadomość, przeskoczyłam teraz kilka poziomów, ale rozwinie do takiej najwyższej świadomości, to nie znaczy, że my się nie możemy zachować autokratycznie. Możemy. Bo nasz mózg, nasz rozum to pamięta i wie, potrafi wybrać, wie, kiedy się mogę tak zachować, a nawet kiedy muszę się tak zachować. Ale to nie znaczy, że zachowuję się tak cały czas. No ale jeżeli moja świadomość, czyli też moje ego, bo rozwój ego idzie razem z tym. Jeżeli moje ego się zatrzyma na poziomie autokratycznym, to ja nie mam dostępu do innych sposobów zachowań, ponieważ moja świadomość się jeszcze nie rozwinęła. Więc ja patrzę na inne zachowania, jak na dziwne, albo na przykład w biznesie niebezpieczne. Czasami ci, którzy mają autokratyczne spojrzenie na przywództwo, mówią: no tak, ale jak ktoś zarządza organizacją tak, że buduje zaufanie, buduje relacje, rozwija zespoły, to jest za słabe, to jest miękkie. W ogóle nie znoszę tego słowa, że to jest miękkie, bo ja akurat uważam, że to jest najtrudniejsze i to jest bardzo twarde, ale jeżeli sobie poszerzymy spektrum naszych zachowań przywódczych, to autokratycznie możemy się zachować wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga i nawet musimy to zrobić. Jak myślisz, zapytałam cię wcześniej, czy brak autentyczności wynika też potencjalnie z lęku, więc się zastanawiam teraz, czy to nie jest tak, że trochę boimy się pokazać, że możemy być wrażliwi, czego tak naprawdę boimy się, żeby być autentycznym? To się będzie łączyło z poczuciem własnej wartości. Bardzo. Bo jeżeli znam swoją wartość i się jej nie wstydzę, i się jej nie boję, i ona wspiera moje przywództwo, no to nie muszę zakładać masek. A jeżeli się boję, że jestem słaba i że ty to zobaczysz, no to przecież muszę zbudować całą otoczkę, muszę zbudować gardę i muszę zbudować swoje zewnętrzne ja. To jest w ogóle pytanie o to, czy my jesteśmy, jak my się zachowujemy, no bo mamy dostęp do kilku ja. Mamy ja autentyczne, to prawdziwe. Mamy takie w sobie ja, które jest ja dopasowującym się, no, którego też musimy używać. Nawet wchodzimy do organizacji, do firmy, do jakiegokolwiek środowiska, no to też w pewnym sensie gramy w tę grę, gramy w tę kulturę. Nie możemy się zachowywać inaczej, bo nie będziemy do tej kultury przynależeć. No ale mamy jeszcze ja tak zwane sceniczne, czyli już w ogóle ja zagrane. Ono jest bardzo daleko od ja prawdziwego. I jeżeli moje ja sceniczne, czyli to, które ja kreuję na Facebooku, na LinkedInie, zamieszczam konkretne zdjęcia, albo nawet na co dzień przychodzę do firmy i zachowuję się tak, a nie inaczej, no to ja płacę koszt, ponieważ ja się cały czas przemieszczam pomiędzy moim prawdziwym ja, a moim scenicznym ja. Po pierwsze muszę pamiętać, kim jestem, czyli to jest w pewnym sensie pokazywanie jakiejś innej części osobowości, więc to jest męczące. Po drugie, autentyczność jest bramą do skuteczności, bo jak ja jestem prawdziwą sobą, ale w znaczeniu prawdziwą jestem wierna swoim wartościom, czyli wiem, o co chodzi w tej firmie. Mam cel i wizję dla siebie, dla organizacji i dla ludzi jasną. To ja mówię o tej autentyczności. To ja jestem silniejsza jako liderka. A jeżeli ja coś muszę wiecznie udawać, to ja jestem słabsza. No i teraz
możemy też spojrzeć na rozwój świadomości w taki sposób, czy my przewodzimy jako liderzy z taką koncentracją na sobie i sprawdzamy cały czas, czy ja jestem dobra, czy ja jestem skuteczna, czy ja działam, czy mnie lubią. Już nawet jak ja teraz o tym mówię, to czujesz na pewno, Olga, że to się łączy ze strachem i ja się wtedy koncentruję na sobie. Czyli z automatu idę w zachowania reaktywne, dlatego że do mojej tożsamości jest mi potrzebna zewnętrzna obrona tego, co ludzie pomyślą, albo muszę walczyć z wewnętrznym strachem, czy jestem dość dobra, czyli to tak zwane am I good enough. Tu się zresztą rodzi i jest bardzo powszechny syndrom oszusta, chyba to jest po polsku, tak? Syndrom złodziejki, Tak. syndrom oszusta. Na czym polega syndrom oszusta? Ja muszę najpierw udowodnić sobie, że jestem świetna i większość energii na to idzie, po to, żeby udowodnić tobie, że jestem świetna. I teraz nawet jak o tym mówię, to słyszę, że cała ta wypowiedź w tej chwili się koncentruje wyłącznie na ja. Muszę się skoncentrować na tym, żeby się bronić. To jest obrona jakiejś mojej tożsamości. No ale mam jeszcze drugą drogę wyjścia z tego i mogę tworzyć siebie, firmę i ludzi nie z poczucia strachu, tylko z poczucia misji i celu. I jeżeli ja tworzę wizję z ludźmi, firmę, mam jakieś cele, mam jakieś pomysły na życie i robię to z poczucia celu i sensu i szukam znaczenia, a nie z pozycji, czy to będzie dobre, to jest zupełnie inna energia. I ta druga jest energią reaktywną. Jeżeli wychodzę z siebie i myślę o tym, co jest potrzebne, jaki jest tego sens, co my chcemy stworzyć, jakie jest tego znaczenie, to z automatu i ja, i mój zespół, i cała moja firma jesteśmy bardziej kreatywni, bo jesteśmy w takim miejscu, w którym jest nam łatwiej zarządzić strachem, który mamy i mamy mieć jako ludzie, bo bezpieczeństwo jest podstawą u nas. To wszyscy jakby naukowcy się co do tego zgodzą i to podstawowa piramida Masłowa nas o tym przekonuje, ale to będzie zawsze ograniczające, bo strach nas paraliżuje, strach nam odbiera kreatywność, więc my nie będziemy świetnymi, dobrze wpływającymi liderami, jeżeli będzie nami rządził strach. Powiedziałaś o mechanizmach reaktywnych, które się włączają. Jakie to mogą być mechanizmy reaktywne? Co możemy robić takiego właśnie, żeby budować tą gardę? Mechanizmów reaktywnych jest bardzo dużo i używamy ich w większości nieświadomie, w zależności od tego, jak zostaliśmy ukształtowani przez życie do tej pory. No i wyobraźmy sobie, bardzo wielu liderów ma mechanizmy reaktywne wynikające z przekonania, że być słabym jest niebezpiecznie. Być słabym jest niebezpiecznie oznacza, że ja pokazuję na zewnątrz wyłącznie, że jestem doskonały, świetny, wiem, potrafię, osiągnę, jestem najlepszy. Wszystko inne jest dla mnie zagrożeniem. Czyli przekonanie, które rządzi moim ego, przekonanie, które je powiększa nawet to ego, jest: ja nie mogę w żadnym momencie pokazać słabości. Ja muszę być najlepszy. Mój zespół musi być najlepszy, moja firma musi być najlepsza. No więc od razu idę w zachowania silnej rywalizacji, pracy 24/7, czym się wciąż jeszcze wiele organizacji szczyci. My nie odpoczywamy, my nie mamy czasu, my musimy pracować. My zdobywamy w tej chwili rynek. Nie mamy czasu na życie. Znaczy, nasza praca jest naszym życiem. Skądś to znamy? Tak? Znamy to z bardzo wielu organizacji, filmów, z książek to znamy, z własnego życia. No i wtedy ci liderzy, którzy są przede wszystkim nastawieni na to, że będą się czuli bezpiecznie wtedy, kiedy wygrają. Muszą wygrać. Jak nie wygram, to przegram. No to oni naturalnie będą mieli zmniejszone zachowania służące do budowania zaufania, zespołu, relacyjności, bo to nie jest dla nich priorytetem. Priorytetem jest pokazać siłę. Tu jest kontrola, tu jest chora często ambicja, która nie zawsze służy do tego, żebyśmy byli świetni na rynku. Ona najpierw służy do tego, że musimy sobie zapewnić bezpieczeństwo, bo jesteśmy najlepsi. Nie jesteśmy najlepsi, to nie jesteśmy dobrzy. I teraz jak spojrzymy na lidera takiej organizacji, który musi być najlepszy, przede wszystkim, no to będzie ograniczał zespół. Cała energia będzie szła w to,
żeby udowodnić sobie, a potem innym, że jestem najlepszy. I ten lider będzie miał ogromne trudności z krytyką. To są liderzy, którzy jak się przygotowują do wystąpień publicznych, to już w trakcie przygotowań są spoceni. I nieprzytomni ze strachu i nie śpią kilka nocy wcześniej, przed wystąpieniem publicznym, bo krytyka to jest coś, czego oni nie mogą przyjąć. Bo krytyka by oznaczała, że ja jestem słaby, a ja przecież nie mogę I pokazać. się nie nadaje. I się nie nadaje. Ja muszę pokazać, że się nadaje. Mnie zaimponowała, rozmawiałyśmy dzisiaj o tym w samochodzie, mnie zaimponowała złota medalistka na olimpiadzie, Amerykanka, która wygrała złoto, solistka. I wszyscy teraz, którzy analizują jej zachowanie, dlaczego ona wygrała, między innymi dlatego, że ona wychodząc na lód, nie musiała udowodnić, że jest najlepsza. Miała przyjemność w tym, co robi. Miała przyjemność w przekazie. Miała frajdę z tego, co robi, jak się zachowuje, co daje ludziom, jakiego typu to jest widowisko. Czyli jej mózg nie był w strachu, muszę wygrać. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo zawsze jak się obserwuje zdjęcia srebrnych medalistów, którzy są przekonani, że stracili. Że to jest największa porażka w życiu. Srebrny medal. Dlaczego oni płaczą albo są tym potwornie zestresowani, uważają to za największą porażkę. Bo wygrana dla nich świadczy, jestem kimś. A przegrana, jestem nikim. No to jest bardzo dla jednostki ludzkiej narzucenie sobie strasznie trudnego trybu. To jest reakcja. To jest niesamowite, jak widać od razu po ludziach, że się cieszą tym, co robią, że to jest właśnie autentyczne, nawet się samo nasuwa, że widzisz, że robią to dla własnej przyjemności, że tą pewność siebie od razu przypija i to od razu kupujesz tych ludzi, nie? Od razu dostają złoty medal po prostu. Prawda? Od zespołu. A nawet jak nie dostaną, to szybciej się podniosą. No bo jeżeli dla mnie... Wyciągną lekcję. Tak, bo jeżeli dla mnie ja muszę zwyciężyć, żebym się czuła sama dobrze ze sobą, to jak ja podniosę porażkę, a poniosę nie jedną w życiu, to ja się z tej porażki będę dłużej podnosić, bo ona uderza w moje ego, bo ja ryzykuję swoją tożsamość, moja tożsamość się potwierdzi, jak ja wygram. To jest niesamowite ryzyko. I ci, którzy nie kładą na tej szali swojej osobowości, tylko wiedzą, raz wygram, raz przegram. Sportowcy są w ogóle świetnie to modelują. To my szybciej się podnosimy z porażek, bo my wiemy, że porażka A jest naturalna, B jest konieczna do rozwoju, bo my się w sukcesach niewiele uczymy. Poza tym, że to są endorfiny, jest przyjemnie, niewiele się uczymy w sukcesach. A jak się nie pomylimy, jak nie odniesiemy porażki, to nie mamy refleksji i nie mamy rozwoju. Musimy po prostu ponosić porażki. Więc pytanie jest nie tylko o autentyczność. Pytanie jest o siłę. Bo jeżeli dam sobie przyzwolenie na porażkę i mojemu zespołowi, to my będziemy lepszym zespołem i będziemy z tych porażek też lepiej wychodzić. Masz różnych liderów w organizacjach, tak? Na różnym poziomie, nazwijmy to zaawansowania, czy tam doświadczenia, czy kompetencji, czy właśnie różnych poziomów pewnych wartości. Czy nie jest trochę tak, jak pracujesz z liderami, że im wyższa pozycja, tym ta presja oczekiwań i jakby odgrywania trochę roli jest na tyle duża, że trudniej o autentyczność? Jeżeli jesteśmy liderem reaktywnym, to trudniej. A jeżeli jesteśmy liderem właśnie kreatywnym, czyli świadomym siebie, to z jakiegoś powodu ci liderzy, którzy nikogo nie grają, w tym jest siła. Czyli łatwiej jest im odrzucić tą narzucą presję tej roli? Czy dobrze rozumiem? Tak. Łatwiej jest im odrzucić presję roli, bo oni nie muszą być świetni. Oni muszą mieć świetny zespół. A to już jest znakomita różnica. Czyli wiedzą, że w zależności od tego, jakim oni będą liderem, taki będą mieli zespół. Mój zespół świadczy o mnie, a nie ja świadczę o mnie. Więc muszą się zachowywać tak, żeby wzmacniać zespół. Mają świadomość, które moje zachowania będą zespół osłabiać. Teraz jest pytanie, czy my tej presji ulegniemy, czy my zrozumiemy, o co chodzi w tym przywództwie. Bo w przywództwie nie chodzi, lider nie może być, znaczy bywał, ale to już jest bardzo ograniczające. Lider nie może być ten najmądrzejszy. Nie ma takiej możliwości. Nie ma już na świecie ani zarządów, ani nawet zespołów executive, czyli tych, na które popularnie mówimy z angielskiego C-level, level C, tak, czyli chief, którzy wiedzą wszystko najlepiej dla organizacji. Dlaczego? Bo
Świat jest zakompleksowy. Organizacje potrzebują się mierzyć ze wszystkim, co jest na rynku i jeżeli nie będą korzystały z potencjału ludzi, których skupiają, to pewnie popełnią błędy, bo będą się kierować umysłami tylko tych 4 czy 5 osób, które są w zarządzie. I żeby nie wiem, jak oni byli wykształceni i ile mieli doświadczenia, nie będą mieli pełnej wiedzy. Ani rynkowej, ani nawet organizacyjnej. Im to po prostu nie wystarczy. Więc lider nie może być już tym, który jest najmądrzejszy, tylko musi umieć wykorzystywać potencjał ludzi, których ma. I jeśli tak spojrzy na swoją rolę, no to ma mniejszą presję własną, tak? Bo nie musi wszystkim wiecznie udowadniać, że wie. To są zresztą liderzy, którzy często mówią, nie wiem, ale szukamy rozwiązania razem. I to wbrew pozorom bardzo pobudza zespół, bo zespół wie, że od nich zależy, że oni mogą znaleźć. No oczywiście, że jak lider będzie codziennie mówił, nie wiem, to pewnie straci autorytet. Więc zawsze będzie presja. Liderzy to jest samotna rola w życiu. Ja myślę, że siłą rzeczy to może nastąpić, dlatego że zauważam bardzo dużą zmianę też strukturalną w organizacjach, która też narzuca no właśnie tą presję zmiany myślenia o przywództwie. Weźmy na przykład zespoły IT, które uważam są takim najszybciej chyba ta zmiana zachodzi. Czyli masz dużo różnych w zespole specjalistów IT, od bezpieczeństwa, od deweloper w takim języku, w Javie, w Ruby i tak dalej. I kiedyś było tak, że ktoś z zespołu, kto był najlepszy, zostawał tym liderem, uczył się trochę tego, prawda, tak, czy pracy też nad jakiejś tam samoświadomości, jakby być coraz lepszy w swojej roli, ale żeby być też ekspertem w dziedzinie, żeby wesprzeć wiedzą swój zespół, gdzie wszyscy mogą przyjść do tej osoby i zapytać się, jak coś zrobić. Teraz to jest już po prostu niemożliwe. Ludzie nie chcą mieć eksperta jako swojego lidera, tylko kogoś, kto dobrze im skoordynuje pracę, kto będzie takim trochę ala Scrum Masterem, czyli kłody spod nóg będzie im tam odsuwał, że ta praca będzie po prostu prostsza i będą mogli czerpać przyjemność z tego, co rzeczywiście umieją robić i co chcą robić. No bo to odpowiedziałaś sobie sama w tej chwili na pytanie, do czego lider służy. Lider w mojej ocenie służy do tego, żeby po pierwsze nadać sens i znaczenie, bo lidera nikt z tego nie zwolni. To znaczy, jeżeli ludzie nie wiedzą po co to robią i co od nich zależy w organizacji, to nie będą zmotywowani, żebyśmy nie wiem, jakie narzędzia motywacji poznali. Więc rolą lidera jest wspierać zespół przede wszystkim i wyciągać z nich jak największy potencjał. I IT, tak jak mówisz, świetnie to pokazuje, bo to jest najszybciej rozwijająca się, znaczy wszystkie branże oparte o IT się rozwijają najszybciej. Jak sobie przypomnę szkolenia z przywództwa czy warsztaty, no ale powiedzmy szkolenia, które prowadziłam 7 lat temu, na sali miałam jedną osobę z IT, która nie bardzo wiedziała, co to jest to wszystko o tym przywództwie. A teraz mamy całe firmy oparte o IT i jeśli mi się zdarza, a zdarza mi się tam prowadzić programy przywódcze, to nawet jeszcze jest tak, że zespół w IT ma 2 liderów. Ma lidera eksperckiego, czyli oni na niego mówią lider techniczny i ten absolutnie oczekiwane jest od niego też, że będzie miał trochę większą wiedzę i będzie mógł tą wiedzą posłużyć, ale mają też tak zwanych people's leader, równolegle. I teraz, jeżeli zespół 7 czy 10-osobowy ma 2 liderów, to ci liderzy są jednocześnie co-liderami, czyli współliderami tego zespołu. Oni się muszą świetnie dogadywać i wspierać. A to jest ciekawe, co mówisz, bo ja to widzę, że to teraz następuje w wielu firmach, a jak pracowałam chyba 15 lat temu dla GE Healthcare i tworzyliśmy Center of Excellence w Krakowie od podstaw, to zatrudnialiśmy właśnie w zespołach. Jeden był project managerem stricte dedykowanym do pewnych procesów, technologii i obok był people manager. Czyli to już było w GE, tam już Tak. dużo wcześniej to się zaczęło, ale był pewnie jeden z prekursorów tak naprawdę tej zmiany. Bo ja to obserwuję w wielu firmach dopiero następuje ta zmiana. To Że z będzie liderami też to może- zależało od branży, bo są branże, które wciąż i prawdopodobnie słusznie będą twierdziły, że lider musi mieć największą wiedzę techniczną. No bo jak sobie wyobraźmy branżę budowlaną, no to tam się przede wszystkim opiera autorytet o wiedzę. Czyli Finanse. brygadzista musi wiedzieć więcej niż majstrowie. Tak? Tak będzie w bardzo wielu branżach. Finanse, główny W księżyc. finansach też tak będzie. Ale to nie znaczy, że
że lider, który posiada wiedzę techniczną czy merytoryczną, że mu to wystarczy. To w tym świecie to już jest za mało. Lu nie dlatego, że to jest moda, że jest moda na przywództwo, że jest moda na rozwój, tylko my to mamy badaniami udowodnione. Co wpływa na skuteczność organizacji, na skuteczność autentyczność, od której zaczęłyśmy, ma tak szalenie wysoką korelację, czyli pozytywnie koreluje ze skutecznością przywódczą. Co to jest skuteczność przywódcza? Wynik, Efektywność? performance, efektywność po polsku. Im lider jest bardziej autentyczny, tym ma wyższe wyniki. Tego się już nie da obalić. Ja nie znam innych badań rynkowych. No i to jest teraz pytanie, czy ja mam gotowość, żeby być autentycznym liderem? I jak robię badania skuteczności przywódczej liderom i im wychodzi niska autentyczność, no to jest bardzo przykre dla lidera, który dostaje taki raport. Mówi, ale jak to? Ja nie jestem autentyczny? Dlaczego ja mam niski wynik w integralności? Ja jestem zintegrowany. Ja znam swoje wartości i ja jestem zintegrowany wewnętrznie. No ale jak spojrzymy na to i weźmiemy pod uwagę wszystko inne, co wychodzi w takich raportach skuteczności przywódczej, no to podam taki przykład, że liderzy, którzy trzymają ogromny dystans do zespołu, czyli właśnie trzymają się za tą gardą, za tym murem, budują jakąś swoją twarz, budują jakiś swój wizerunek i to ten wizerunek ma rządzić, a nie oni, no to trudniej jest zaufać i zawierzyć takiemu liderowi, bo jeżeli trzymałabyś ode mnie dystans jako moja szefowa, to jak ja mam ci zaufać, jak ja nie wiem, kim ty naprawdę jesteś? No. A korelacja jest wysoka. Zarówno całej autentyczności, jak i jej elementów. Czyli na przykład integralność jest częścią autentyczności. I co to będzie ta integralność? To będzie, czy ja żyję w zgodzie z wartościami. Czyli czy mój zespół, już tak mówiąc bardzo wprost, czuje, że to, co ja mówię, to tak jest. Czy ja mówię co innego na town hallach, a jak schodzę do zespołu, to się zachowuje inaczej. Wypisuję różne informacje, jakie my tutaj mamy wartości w organizacji, ale w ogóle ludzie tego nie czują. To z automatu moja integralność spadnie, moja autentyczność spadnie i jak ludzie będą mi mniej ufać, to mniej dadzą swojego potencjału, bo nie wiedzą komu, nie wiedzą po co, nie będą się czuli potrzebni, więc ten dystans, którego jest bardzo dużo w tej chwili w społeczeństwie, on jest przeciwskuteczny, jeżeli popatrzymy na efektywność organizacji. Im większy dystans lidera do ludzi, tym się czują mniej bezpiecznie i efektywność organizacji jest mniejsza. I to jest scheda, spuścizna poprzednich pokoleń. Całe lata 90. i początek lat 20. to było silne przekonanie o tym, że lider ma być najważniejszy, że lider ma trzymać dystans, że trudno jest zarządzać, będąc w dobrych relacjach z zespołem, bo wtedy jest trudno ludzi zwolnić, trudno jest im dać feedback, więc lepiej trzymać dystans, bo wtedy z dystansu to ja ci mogę powiedzieć wszystko. Tylko że to już nie działa. Tak się zastanawiam, stawiam się w butach takiej osoby, która słyszy właśnie taki feedback, że nie jestem autentyczny, że tak mnie zespół postrzega. Czy oprócz tego, że ja słyszę informację zwrotną, mam to takie a la lustro, czy ja jestem w stanie sprawdzić, jak jestem w stanie sprawdzić, czy działam w zgodzie ze sobą? Czy mam tą integralność, czy wolę chyba angielskie słowo integrity, bo chyba polskie nie ma dobrego tłumaczenia. Uczciwość wewnętrzna, tak. Jak się z tym czują? Jak mogę to sprawdzić? Czy działam sama ze sobą? Oprócz tego, że dostaję ten rodzaj lustra, prawda? Nie wiem, czy z feedbacku 360, czy jakichkolwiek tam narzędzi. Ja myślę, że my to wiemy. Tylko my się sami oszukujemy. My mamy w ogóle fantastyczne narzędzia. Samooszukiwanie jest chyba w ogóle taka książka przez Albringer Instytut wydana. Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. No polecam, to jest wielki ból czytać tę książkę. Ale ona naprawdę otwiera oczy, bo jeżeli my nie żyjemy w zgodzie z wartościami, jako ludzie, nie tylko jako liderzy, to my bardzo dobrze o tym wiemy. A jeżeli nie wiemy, to wystarczy się przyjrzeć, co nam mówi ciało, ponieważ mózg, rozum jest sterowany przez korę. Tak? Kora jest rozumowa. Ona nam mówi, zrób tak, tak nie rób, to jest dla ciebie dobre, to jest dla ciebie złe, tym się posłuż, a tym nie. Taktyczna jest bardzo. A gadzi mózg, najstarsza część mózgu, która rządzi ciałem, on jest nie do oszukania. Tam jest intuicja, tam jest prawda, tam jest wyczucie, czy ja chcę z tą osobą się przyjaźnić, czy ja chcę z tą osobą pracować, bo gadzi mózg to szczytuje, on to szczytuje szybciej niż sztuczna inteligencja. W nanosekundach wie, czy ty mi pasujesz.
I jeżeli będziemy obserwować sygnały z ciała, to będziemy wiedzieli, że jesteśmy w niezgodzie ze sobą. I teraz jakie one są? Ja często liderów pytam, jakie mają sygnały z ciała i co obserwować. Pobudki w środku nocy. Czemu nie śpimy? Bo jest stres. To nie jest tylko stres, czy my osiągniemy wyniki, czy my sprzedamy dość, ale często to jest stres, bo nie żyję tak, jakbym chciał, czy chciała, bo zrobiłem coś, czego nie chciałem, bo podpisałem coś, na co się nie chciałem zgodzić, bo przyjęłam rolę, której nie chciałam przyjąć. I tak dalej. Organizm się buntuje, nie żyje w zgodzie ze sobą, ciało wie. Jeżeli mamy przeróżne sygnały z ciała, niestety chorobowe, i psychiczne, i fizyczne, powtarzające się, to znaczy, że organizm mówi nie. Ale to już jest takim, no jesteś na takim zaawansowanym wtedy już poziomie chyba, No nie. jak już ciało ci daje znak, nie? Czy... Ciało się buntuje. Ciało trochę wytrzyma, ale ciało długo nie wytrzyma, dlatego że ciało przejmuje wszystkie napięcia. I czy te napięcia, w którym układzie człowieka one się umieszczą? Czy one będą w układzie nerwowym, czy one będą w układzie pokarmowym, czy one będą w układzie ruchowym, w kinetyce, czyli czy nas boli bark, czy mamy jakieś kłopoty gastryczne, czy mamy migreny i napięcia w ciele? Za często, no to ciało mówi basta, dosyć. Tak? Czegoś jest za dużo. I my tego nie obserwujemy, ponieważ zostaliśmy i wychowani, i nauczeni korzystania przede wszystkim z rozumu. No bo rozumowi jest bardzo łatwo zaufać, tak? To jest analityczne. Logiczne. To jest logiczne. To jest sprawdzone. Na to mamy badania. Teraz mamy na to sztuczną inteligencję, która nam fantastycznie wpycha nas w reaktywność. Bardzo nas wpycha w reaktywność, bo W jaki ona... sposób? No w taki sposób, że jeżeli chcesz podjąć decyzję, wchodzisz do sztucznej inteligencji i pytasz, co ona na to. Jeżeli chcesz sprawdzić jakiś trend, albo do czegoś nie jesteś pewna, no to wchodzisz do sztucznej inteligencji, co ona na to. Czyli z jednej strony to jest super, że ona podaje ci inne perspektywy, bo możesz je sobie przejrzeć i masz. Ale teraz pytanie, czy ty je przejrzysz jako dodatkowe, czy ty pójdziesz za tym, co ona ci powiedziała? I teraz im częściej będziemy szli za tym, co ona nam zasugerowała, powiedziała, popchnęła nas w jakimś kierunku, no to osłabia zaufanie do mojej własnej wiedzy, intuicji i doświadczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wie. No przecież ona ma dostęp do takiej wiedzy, do jakiej ja nie mam. No poza tym, że się myli oczywiście diabelnie. No? I może się mylić, potem dyga i przeprasza, no ale co z tego? To tak jak ten wielki case z Deloitte'a w Australii, który Na przykład. wypuścili raport wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Takich przykładów będzie coraz więcej. Sztuczna inteligencja fantastycznie może nam pomóc rozwinąć reaktywność. Ona nas okrada w dużym stopniu, jeśli pójdziemy oczywiście w reaktywność, z poczucia własnej wartości. Bo jej zawierzamy za bardzo. Wydaje mi się też dlatego, że umiejętność krytycznego myślenia u nas trochę leży i nie mamy takiego, żeby podważać rzeczywistość czasami, nie? Żeby nie przyjmować tego tak po prostu. Znaczy, oczywiście idziemy często na łatwiznę, bo nam łatwiej, tak szybko nam wygenerują, mamy czas na inne rzeczy, ale być może właśnie te kluczowe rzeczy, które powinniśmy podejmować sami decyzje, a outsourcować może do sztucznej inteligencji te prostsze zadania, które nam rzeczywiście zabierają czas, ale już decyzje jakby i odpowiedzialność, którą za nim bierzemy, zostawiać u nas. Ja bym nawet powiedziała nie oddać, dlatego że sztuczna inteligencja ma nam pomóc, a nie wyręczyć. I niebezpieczna się staje, jeżeli ona nas wyręcza, znaczy niebezpieczna, jak spojrzymy na to już z perspektywy, ale w momencie zawierzenia jej właśnie nam się wydaje, to jest to oszustwo, że to jest bezpieczne, bo ona tak powiedziała. I no ja w zeszłym tygodniu miałam duże wystąpienie dla biznesu, właśnie na śniadaniu biznesowym, gdzie głównie mówiłam o rdzeniu przywódczym, czyli ludzkim rdzeniu przywódczym. Czego człowiek tej sztucznej inteligencji nie może oddać, bo ona sobie to weźmie. Ona sobie to zawłaszczy z łatwością. Znaczy nawet nie zawłaszczy, my jej to niechcący oddamy. Z wygody, z lenistwa i z takiego przekonania, że jestem ubezpieczona, bo przecież sztuczna inteligencja mi to dała i ona nas wywozi często i liderów wywozi w szczere pole, z którego jest później często trudno zawrócić. Na samym początku mówiłyśmy o tym, że można, że raczej tworzymy tą rolę przywódczą niż się rodzimy, ale czy to oznacza, że każdy może być liderem? No, rozmawiasz z coachem, więc ja uważam, że każdy, kto chce. Znaczy ja w ogóle uważam, że my jesteśmy liderami tak czy tak, dlatego że my nie jesteśmy liderami tylko w firmach.
My jesteśmy liderami własnych dzieci, starzejących się rodziców, własnych partnerów, własnych rodzin. Mamy taki sam wpływ, tylko w ogóle nie myślimy o tym, że to jest przywóz. Przecież mamy znakomity wpływ na to, jak kształtujemy własne dzieci. Czy je uczymy krytycznego myślenia, czy nie. I szkoła zabrała liderom w tej chwili umiejętność krytycznego myślenia, ponieważ nikt go nie uczy krytycznego myślenia. Dlatego mamy taki też deficyt rynkowy, a sztuczna inteligencja nam jeszcze w tym pomaga. Możemy, jeśli chcemy mieć w społeczeństwie, w firmie, w polityce, w gospodarce, bo przecież jest bardzo wiele miejsc, w których jesteśmy liderami, takimi w popularnym tego słowa znaczeniu, że przewodzimy innym, to możemy rozwijać kompetencje, umiejętności, możemy przede wszystkim sprawdzać, jak ja wpływam na ludzi. Czy ja swoim zachowaniem powoduję, że mój zespół jest bardziej kreatywny i bardziej odważny, czy ja swoim zachowaniem powoduję, że ten zespół robi tylko to, co ja chcę, bo wtedy jest im wygodniej, czują się bezpiecznie. To znaczy, że się mnie boją. I każdy lider to może rozwijać. Bo ja powiem więcej. Ja uważam, że każdy lider to musi rozwijać, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, my się nie rodzimy z umiejętnością fantastycznej komunikacji, świetnego feedbacku, budowanie zaufania, no to załóżmy, że jeszcze możemy mieć we krwi wyciągnięte ze środowiska, które nas wychowywało, z rodziny. Wszystko możemy wyjąć z domu i w ogóle z całego naszego życia, ale możemy to rozwijać świadomie i to jest właśnie świadome podnoszenie świadomości. I czasem na warsztatach ludzie mówią, że liderzy, którzy są ekstrawertyczni, są lepszymi liderami. No to nie jest prawda. Ale dlaczego by tak było, że introwertyk może być świetnym liderem? Bo introwertycy się boją się tego, że nie będą dobrymi liderami, bo ktoś im zakorzenił takie przekonanie, że musicie być pełno, musisz być szybka, ekspresyjna, przerywać ludziom, mówić głośno, krytykować. I wiadomo, że ekstrawertycy mają tego I więcej. kultura promuje też takich ludzi często. Kultura to promuje, natomiast introwertyk ma trochę więcej czasu, bo introwertyk najpierw myśli, potem mówi, potem myśli. Czyli ma czas się wycofać i spojrzeć bardziej z perspektywy, którą w przywództwie nazywamy system awareness, czyli świadomość systemu. W sumie najważniejsza rzecz, która akurat a propos tego, co leży i gdzie leży, bo mówiłaś, że krytyczne myślenie leży. Ja myślę, że nawet w Polsce świadomość systemu, czyli czym jest cała organizacja i jak ona funkcjonuje jako system, jest znana niewielu liderom. Introwertykowi akurat jest łatwiej, bo patrzy z pewnego dystansu, więc może spojrzeć na organizację jak na kosmos, jak na to wszystko, co na siebie wpływa. No ale to jest kompetencja, która jest zaliczana do kreatywnych, czyli my się nie zastanawiamy, jak ugasić pożar, bo nam spadła sprzedaż, albo wycofali się klienci, albo coś innego się zdarzyło w organizacji. To będzie bardzo reaktywne, bo jesteśmy kierowani strachem, żeby szybko pożar zgasić. Tylko wtedy, kiedy się źle dzieje w organizacji, a w każdej organizacji dzieje się raz na jakiś czas coś złego albo coś nieskutecznego, to my musimy sobie zadać pytanie, jak my chcemy to robić inaczej? Gdzie jest problem w całym systemie? Bo jeżeli w organizacji spadła, weźmy tę sprzedaż, bo to jest bardzo popularne i pewnie dla wszystkich będzie bardzo takie oczywiste. Jeżeli w organizacji spadła sprzedaż, to rzadko to jest wina tylko handlowców. No tak, dlatego że na tę sprzedaż pracujemy od zarania produktu czy usługi, którą tworzymy. I dojrzały lider potrafi spojrzeć na organizację jak na całość i uleczyć system w sytuacji trudnej. I jeszcze w kontekście spojrzeć. I w kontekście. Bo właśnie kontekstem jest świadomość systemu. I będzie wiedział, że nam się popsuła sprzedaż, czy spadła nam sprzedaż, ale problem mamy nie w sprzedaży, tylko gdzie indziej, albo pomiędzy sprzedażą a kimś. Czyli pomiędzy jakimś działem, a jakimś działem, co zresztą jest... Albo warunki się zmieniają i trzeba się zmieniają. po prostu zmienić proces na przykład, albo sposób działania wewnętrznie. Nie? Tak. Co w sytuacji, zaczęliśmy mówić już trochę o kulturze organizacyjnej, ale co w sytuacji, kiedy kultura powoduje, że czy może zaniknąć taka autentyczność w liderze, jeśli kultura sprzyja promocji masek różnego rodzaju? Jak robię badanie skuteczności przywódczej, to później lider ma 2-godzinne spotkanie, które jest debriefingiem tego, co mu tam wyszło. I jednym z pierwszych pytań jest kontekst. W jakiej organizacji jesteś? I jaka jest kultura pracy w tej organizacji? No bo jeżeli
jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. I te wszystkie przysłowia ludowe, czy kulturowe, one nam się fantastycznie sprawdzają. Jeżeli pracujesz w organizacji reaktywnej albo autokratycznej, to ta organizacja nagradza co innego niż organizacja partnerska. Więc jeżeli się w tej organizacji znajdujesz, a zależy ci na tym, żeby być postrzeganym jako osoba skuteczna, to przyjmujesz warunki tej kultury. No pytanie oczywiście, jak tam trafiliśmy. Czy to nie był błąd rekrutacyjny? Czasami tak jest, że ludzie się orientują po jakimś czasie, bo nie sprawdzili tego w rekrutacji, czy chcą w tej organizacji pracować. To też jest reaktywne, bo większość ludzi idzie na rekrutację z założeniem, czy ja jestem dość dobra, żeby się do tej organizacji dostać. A ja mam na rekrutacji sprawdzić, czy ja chcę pracować w tej organizacji. Tak, to jest zawsze w dwie strony idzie. O To tym jest się z dwie zapomina. strony, bo jak ja się zatrudnię w organizacji, która ma inne wartości niż ja, w której kultura pracy jest taka, że ja tam nie będę mogła pracować, bo na przykład Idziemy po trupach do idziemy celu. po trupach, a to nie jest moja wartość, ja tak nie chcę i dostanę się do tej organizacji, no to albo z niej odejdę tak szybko, jak mi odwaga pozwoli, albo będę się w niej męczyć, ponieważ to będzie zupełnie w niezgodzie ze mną. I tu dotykamy tej autentyczności. Ja będę mniej efektywna w Ale- organizacji, która ma kulturę, która jest niezgodna z moimi wartościami. Może być też tak, że zatrudniamy daną osobę, bo myślimy o pewnej zmianie kulturowej docelowo, natomiast wchodzimy rzeczywiście w taki już pewien system i pewną kulturę organizacyjną, która być może no, nie jest do zmiany, ale jest to ogromnie ciężkie, bo nie wiem, bo jest gigantyczna ta struktura, bo są, nie wiem, różne działy, są subkultury organizacyjne i Tak. CEO, powiedzmy, ma taką wizję, że on potrzebuje teraz liderów wokół siebie, którzy chcą zmienić którzy zmienią tą kulturę organizacyjną, bo on widzi, że to jest problem. Nie wiem, właśnie miał coacha, miał jakieś tu zajęcia, tak? Wrócił I z konferencji. wrócił z konferencji, tak, to jest też częste. No i właśnie myśli sobie, teraz zatrudnię takich ludzi, którzy mi to zmienią. Mhm. No tak. Spotkałaś Ja takie? bardzo często zadaję pytanie, jaka jest różnica między transformacją a zmianą. I zwykle sala ma kłopot z odpowiedzią na to pytanie. Transformacja jest trwała, czyli jeżeli zmieniamy kulturę organizacyjną z jednej na drugą, to już nie ma powrotu do poprzedniej. Czyli cała organizacja się wytransformowała na inny poziom świadomości przywódczej. I dlaczego to jest tak istotne i czemu musimy temu poświęcić dużo uwagi? Bo transformacja się nie dzieje w ciągu jednej nocy. Ona się nie dzieje w ciągu miesiąca. Ona się nawet nie zdarzy tylko z tego powodu, że ja zatrudnię liderów podobnie myślących na kluczowych stanowiskach w organizacji, bo ja muszę dać sobie temu czas. Jak lider rozpoczyna coaching, to musi mieć świadomość, że jednostka się szybko nie zmienia. A co dopiero organizacja? Iza, ja nie mam czasu. Tak, nikt nie ma czasu. Ja już mówię dosyć kolokwialnie, ale mówię, że lider nie może mówić, że nie ma czasu, bo to już nie jest sexy. Lider musi mieć czas, bo jak lider nie ma czasu na to, żeby się przyglądać organizacji, wsłuchiwać w nią i rozumieć, jak ona działa jako system, to nie zmieni tej organizacji tylko dlatego, że zatrudnił ludzi, bo można zatrudnić ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, ale jeżeli ja tylko czasem się zachowuję w ten nowy sposób, bo to jest modne, bo to jest przywiezione z konferencji, bo to jest wzięte z jakiegoś szkolenia, ale tak naprawdę ja jako lider nie przeszedłem wewnętrznej transformacji, to się to prawdopodobnie nie uda, no bo ryba się od głowy psuje, ale naprawia też. Więc ludzie muszą widzieć, że to jest rzetelne, że to jest progresywne i że my oczywiście możemy być w takim procesie jak tango, czyli robimy kroki do przodu, robimy krok do tyłu, jak w każdym procesie, ale że lider pilnuje tego, o czym mówi. No bo jeżeli postawimy organizacji cel, że my zmieniamy kulturę na inną, tak? I wiemy, że to będzie trwało 3 lata, 4, 5. I nawet wiemy, jak to po drodze poszczególne etapy tej transformacji będą wyglądały. Ale lider czy liderka jest zaprzeczeniem tych kroków, no to bardzo szybko stracimy ludzi, którzy powiedzą sobie, no ale jaka transformacja? Oni to pięknie napisali, powiedzieli, że będziemy gdzie indziej, a dalej się zachowują tak, jak było. Liderzy w mojej ocenie najwyższego szczebla mają za niską świadomość, jak wpływają na organizację. Oni są pod mikroskopem cały czas. Na dobre i na złe. To znaczy ludzie wyczuwają, widzą zachowania lidera reaktywne i je powielają i wiedzą, że jest na to przyzwolenie,
I powielają też zachowania liderów dobre. My jesteśmy role model, my jesteśmy przykładem, jak jesteśmy liderem, więc tu jest szalona świadomość potrzebna, bo liderzy mówią, no ja mam posłuch. No masz. Jak wyjeżdżasz na urlop, to wszyscy się cieszą. Wszyscy cieszą, jak Wreszcie pojechałeś na będziemy urlop. mogli zrobić swoją robotę. Wreszcie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Wreszcie nikt nas nie będzie krytykował. Wreszcie nikt nas, uwaga, nie będzie ograniczał. Ja znam takich liderów i organizacje z przeszłości swojej własnej, którzy jak wyjeżdżali na urlop na 2 miesiące, to organizacja robiła skok do przodu. No to czy my mamy świadomość, jakim jesteśmy liderem? Czy my mamy świadomość, że budujemy zespół, organizację, podwajamy kreatywność, innowacje i w ogóle wszyscy się cieszą z tego, gdzie są, bo ta organizacja daje im sens pracy codziennie, żeby nie wiem, jak ta praca była żmudna, to też nie można odnaleźć sens. Czy ja jestem liderem, który odpycha, zniechęca i ludzie mnie będą pamiętać do końca życia, ale z tej nie najlepszej strony. I teraz wyobraź sobie lidera, który nie jest w stanie tego wszystkiego odpuścić. Czyli nie jest w stanie zostawić organizacji, ponieważ musi cały czas kontrolować i żyje w przekonaniu, że jak ludzi nie pilnuje i nie dopilnuje, to oni nie zrobią. To są w ogóle dwie różne świadomości, o których my w tej chwili rozmawiamy. Ludzie jak mogą wziąć odpowiedzialność, to się czują bardziej sprawczy. No, praca ma dla nich większy sens. No, to w ogóle odpowiedzialność, jak mnie ludzie pytają na warsztatach z motywacji, bo na warsztatach z motywacji wszyscy by chcieli się nauczyć bardzo szybko motywować zespół, poznać jakieś narzędzia, jakieś testy, jak to zrobić, jak to sprawić, że ludzie będą zmotywowani. No, najlepiej zaczarowany ołówek. Że jutro przychodzisz, stosujesz, po prostu masz zmotywowany zespół. To tak nie działa. Odpowiedzialność, ja to często mówię, jest głównym korzeniem motywacji. Jak ludzie są za coś odpowiedzialni, to są zmotywowani, bo to zależy od nich, więc takie eksperymenty niektórzy robią, ale musi być przede wszystkim ten lider musi być na to gotowy. No tak też się rozwijają różne najnowsze, można powiedzieć, sposoby zarządzania, czy modele przywódcze, które wychodzą z wnętrza organizacji. I nie mamy wyboru, ponieważ pokolenie zarówno milenialsów, jak i zetek nie będzie zarządzało hierarchicznie i autokratycznie. Ja to już wiem, pracuję z nimi często. Nie szanują takich liderów, nie chcą z nimi pracować, więc jeżeli już tylko będą mieli coś do powiedzenia, a za chwilę będą mieli, a w niektórych firmach mają już, to będą tymi firmami zarządzać inaczej, czyli będą się dzielić odpowiedzialnością, będą się dzielić decyzjami, będą je też podejmować razem, niewykluczone, że szybciej. To są pokolenia, które zrewolucjonizują przywództwo przede wszystkim z tego powodu, że oni mają inne wartości pracy. Oni nie muszą być najlepsi. Co rozmawiałyśmy dzisiaj o sporcie. No, w sporcie widać bardzo w tej chwili. A sport jest bardzo w wygrywaniu. Tylko co nam pokazują ostatnie przypadki z zimowej olimpiady? Że już mamy sportowców, którzy się bardzo szybko podnoszą z porażek. W kilka dni. Z największych porażek, przytłoczeni oczekiwaniami fanów, mediów, sponsorów. Po porażce są w stanie się podnieść w kilka dni, bo wiedzą, że zdrowie psychiczne jest ważniejsze i że jeżeli nie będą nad tym panować i nie ulegną presji, to w ogóle nie odniosą żadnych sukcesów. Oni już to wiedzą. Moje pokolenie chyba tego nie wiedziało, ponieważ nacisk na to, że musimy być najlepsi, był szalony od dzieciństwa. Mamy środowisko w tej chwili kulturowo inne, jesteśmy po prostu zupełnie gdzie indziej i te nowe pokolenia będą uprawiały inne przywództwo w organizacjach, w mojej ocenie ciekawsze, wykorzystujące naprawdę potencjał, który jest w organizacji, no tylko będą się musieli nauczyć egzekwować wyniki, bo to jest ich słabość. Mój mózg HR-owca zaczął bardzo intensywnie teraz pracować. Jak powiedziałaś o tym, że myślenie o innym rodzaju przywództwa, że teraz już te hierarchiczne firmy już nie mają racji bytu, że powoli też są odrzucane przez te młodsze pokolenia,
Więc ja od razu zaczęłam sobie wyobrażać, ale mamy nagle 1000 osób w organizacji, struktura jest zbudowana, która wspiera taką hierarchiczność, 5 poziomów zarządzania, na ostatnim, więc to jakby sprzyja jeszcze podejmowaniu decyzji bardzo wysoko. Ja często mówię, że trzeba patrzeć na to w takich 4 kategoriach. Jedno to jest kultura organizacyjna i tutaj duża praca właśnie na mindsetie, różnego rodzaju właśnie, nie wiem, coaching dla CEO, czyli różnego rodzaju narzędzia, które pomogą zbudować taką właśnie autentyczność, samoświadomość, zmianę, oprócz kompetencji oczywiście, które też się pojawiają. Potem mamy temat struktury, czyli jak zbudować strukturę, która będzie sprzyjać tej zmianie. Bo co z tego, że ja wiem, ale cała struktura nie wspiera tej autentyczności, nie wspiera tego, żeby rzeczywiście ci liderzy mogli, to ładnie po angielsku się mówi thrive, czyli rozwinąć się. Potem mamy procesy, które też mogą nie sprzyjać temu. Więc jedno to jest to, że oczywiście ta zmiana mindsetu jest ogromnie ważna, ale ja jeszcze widzę te elementy takie, że też trzeba zbudować do tego cały system, który to wspiera. Zwłaszcza w organizacjach, które już, nie wiem, długo są na rynku, pracują tak, a nie inaczej, czyli mają właśnie taką strukturę, takie procesy i tak, żeby to nie było na zasadzie tylko przeszkolmy ludzi i rekrutacja. Zrekrutujmy takich, którzy pasują. No tak. To tutaj ja często pracuję na warsztatach, posługując się teoriami Kena Wilbera, który ma takie podejście do transformacji czy do zmiany całościowej. To będzie trwało. Każda transformacja, tak jak już powiedziałyśmy, będzie trwała, ale musi być równocześnie na wielu poziomach i z wielu perspektyw prowadzona w organizacji. A rzadko jest. Dlatego, że jak organizacja chce przejść przez transformację, to pierwsze, co robi, to wymyśla, co chcemy zrobić i od razu do tego jest agenda. Za miesiąc ma być gotowe. Za miesiąc ma być gotowa agenda, a potem ją wdrażamy. Startujemy, kochani, szybko, działamy, bo musimy być szybsi niż szybsi. Tak? Szybsi sami od siebie. No, transformacja tak nie wygląda i wymaga cierpliwości. My się musimy przyjrzeć, co jest w organizacji potrzebne, a nawet przestrzegam przed tym. No, trzeba spojrzeć na strukturę społeczną w tej chwili. My jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. I nie wszyscy będą odchodzić z pracy natychmiast. Samo pokolenie Z i pokolenie X i pokolenie Y nie może zostać w organizacjach, dlatego że moje pokolenie Xów jeszcze jakiś czas będzie pracować. Szczególnie, że to jest pokolenie wiekowo dosyć rozległe i oni są przyzwyczajeni do innych sposobów pracy. I teraz mądry lider przeprowadzający transformację organizacji musi umieć wykorzystać wszystko, co w niej ma, a nie odrzucić stare i postawić na nowym, bo zwykle się na tym organizacje przewracają w transformacjach. Czyli nie korzystają z wiedzy tych, którzy w tych organizacjach byli od dziesięcioleci i naprawdę mają wiedzę. Naprawdę mają też podejście bardziej strategiczne i akurat te starsze pokolenia, to też jest potwierdzone badaniami, to są pokolenia, które lepiej potrafią egzekwować wynik. I my mamy nie tak dużo czasu, jako ci starsi, żeby wstępujące do zarządów czy do C-level młode osoby tego nauczyć. Czyli jest przestrzeń na tak zwany reverse mentoring, który idzie w dwie strony. Ci, którzy zarządzali inaczej, mogą części kompetencji nauczyć młodych, a nawet powiedziałabym, muszą. Bo inaczej będą tąpnięcia ekonomiczne, będą tąpnięcia biznesowe. A ci, którzy wchodzą do ról executive w organizacjach, też uczą tych, którzy w tych organizacjach są 10 lat, 20. Czego innego. I siła organizacji w transformacji będzie, czy ta transformacja będzie przechodziła w taki sposób, że zintegrujemy to, co w organizacji mamy. Mało liderów jest na to gotowych. To jest w ogóle ćwiczenie, które ja często robię na warsztatach dla wysokiej kadry menedżerskiej i jak je zaczynamy robić, to robimy je na sporym oporze. Bo niektórzy mówią, nie, no jak ja chcę zmienić coś w organizacji, to ja muszę przejechać walcem, wyrównać, posypać solą i zacząć. No to God bless you. Próbuj. Iza, jedna praktyka, albo nawet więcej, praktyki, które każdy lider może wdrożyć już od jutra według ciebie, tak trochę w praktykę przechodząc. Jak mówisz nawet więcej, to uważaj, bo się rozgadam. No dobra, to ci ograniczę do 5. Po pierwsze sprawdzić, co wiem o sobie jako o liderze. Jak to mogę zrobić? Mogę pytać zespół. W czym wam przeszkadzam? Mało kto zadaje to pytanie. Mogę sprawdzać, jak zespół... Czy dostanę odpowiedź w momencie, kiedy mogę być nieautentyczny i ludzie się mnie boją? Mogą tego nie powiedzieć, zobaczę na ich twarzach. Jeżeli w ogóle zadaję pytanie zespołowi i zespół na te pytania nie odpowiada albo mnie unika, to już wszystko wiem.
Jeżeli rzucam trudne pytanie i nie ma na nie odpowiedzi, albo wszyscy się ze mną zgadzają, to też już wszystko wiem. Jak się ze mną zawsze zgadzają, to mają powód, żeby się ze mną zgadzać. Więc to nie jest tak, że ja muszę dostać wszystkie odpowiedzi werbalne. W ogóle za dużo przywiązujemy według mnie wagi do tego, co ludzie mówią. Trzeba też obserwować. Jak idę przez organizację i wszyscy ode mnie uciekają, to też już wszystko wiem. Jeśli ludzie nie zgłaszają odważnych pomysłów i zgadzają się nie tylko ze mną, ale też ze sobą, i spotkania są coraz krótsze. I wszyscy się cieszą, bo są krótkie. Bo wszyscy mają spotkanioze, więc im krótsze spotkania, tym lepiej w organizacji. To jest bardzo źle. Jak się wszyscy ze mną zgadzają, to ja już wszystko wiem. Więc obserwować swój wpływ. Przywództwo to synonimem przywództwa jest wpływ. Jak ja wpływam na ludzi, czy ich otwieram, czy ich zamykam, czy ich otwieram, czy ich zamrażam, czy uciekają, czy są chętni. Czy kwestionują w ogóle, co ja mówię, czy w sposób otwarty atakują problemy. Nie mnie, ale problemy. Jeżeli mam zespół otwarty, zespół, który jest kreatywny, zespół, który się nie boi zadać liderowi trudnego pytania, zespół, który się sprzecza między sobą co do pomysłu i idei, ale bez naskakiwania na siebie, to prawdopodobnie, jak powiedziałeś po angielsku, they will thrive, tak? Czyli będą kwitnąć i rozwijać się. To jest jedna rzecz, czyli możemy to sprawdzać. Możemy to sprawdzać badaniami. Ja akurat prowadzę badania Leadership Circle Profile i uważam, że to jest promocja i lokowanie produktu, ale nie ma lepszego produktu. Tak, potwierdzam. Tak, no właśnie. Sama jestem beneficjentą. Sama jesteś beneficjentką. To są badania, które nie tylko są badaniami 360 stopni, to są badania, które liderowi mówią, dlaczego jesteś, jaki jesteś. I to jest siła każdego badania, które jest na tyle mocne, że nie powie ci tylko, to masz dobre, to masz złe, tylko dlaczego jesteś krytyczny, dlaczego jesteś mikromenadżerem, które przekonanie zakorzenione w tobie przez babcię Krysię, albo ojca, albo matkę, albo nauczyciela, albo życie, popycha cię do tego, że jesteś reaktywnym liderem, więc ograniczasz swój własny zespół. Warto jest robić takie badania, dlatego że one są trochę bezwzględne i, i mierzą nas ze sobą. Czyli my dostajemy czarno na białym, jak wpływamy na ludzi. No nie ma nic cenniejszego dla lidera, niż dowiedzieć się, jaki mam wpływ. Mało tego, dowiadujemy się w takich badaniach, gdzie ja jestem w porównaniu do innych liderów na świecie, co w sytuacji globalnej wioski jest szalenie istotne, bo jest bardzo wiele firm, które działają na rynku globalnym, więc dobrze jest zobaczyć, co na świecie działa, co na świecie nie działa. Czyli jak nas tak bardzo interesują trendy, to niech nas interesują trendy w przywództwie, a nie tylko biznesowe trendy. Więc sprawdzać to. A jak już sprawdzę, no to się z tym mierzyć, bo zupełnie inna jest skuteczność szkolenia od coachingu. Na szkoleniu się możemy, i to jest cenne, nauczyć różnych narzędzi, ale jeżeli nie przerobimy tego wewnętrznie siebie, to ja się mogę nauczyć najlepszych narzędzi i dalej nie umieć ich wykorzystywać. Czyli rozwijać się na wszystkich możliwych frontach, szczególnie jeżeli jesteśmy liderem, a na to musimy znaleźć czas. Czyli znaleźć czas na refleksję i znaleźć czas na rozwój. No lider, który się nie rozwija, no to ja mówię, że to jest lider, który się zwija. Lider musi rozwijać świadomość i wszystkie narzędzia, które mu pasują. Musi też pracować nad swoim well-beingiem. Nie dlatego, że to jest modne, ale lider, który nie jest spokojny w trudnych momentach. Lider, który w porażce nie potrafi się od niej odsunąć, tylko od razu wpada w panikę i histerię. To nie jest dobry lider dla organizacji. Nieraz każdy przemęczony i przepracowany i niewyspany lider będzie miał z tym trudność. No bo system nerwowy mamy jeden i jeżeli nie potrafimy tym zarządzić tak, że nasz mózg działa w jakimś spokoju, to będziemy złym doradcą dla własnej organizacji, dla własnych zespołów, więc to trzeba sprawdzić, kim my jesteśmy w stresie. Czy my w stresie gasimy pożary, czy my wnosimy do organizacji reaktywność, czy zrównoważoną produktywność, bo możemy spojrzeć z odległości i zobaczyć, że w pierwszych 3 kwartałach, czy tam 2, nasza organizacja zasuwa i mamy kochani, wspaniały wynik, ale w 3 kwartale już nikt nie ma siły. Mamy zajechane zespoły. Często tak jest, że ta produktywność w organizacji jest przez lidera niedobrze pomyślana. Tak? Czyli patrzymy wyłącznie na wyniki biznesowe, a nie patrzymy, czy organizacja nam je może dowieść. Więc powiedziałam, że się tutaj rozgadam. Dobrze. Rozwijać. Rozwijać się i mieć do tego pokorę i odwagę,
Tak, mieć do tego pokorę i odwagę. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Odwaga to moja ulubiona wartość. Odwaga Jak to jest wiesz, to jest kompetencja, która, no ja czasem mówię, na co komu lider bez odwagi. Dlatego, że ona jest źródłem wszystkiego. Ona jest i źródłem mądrego ryzyka, bo lider musi podejmować ryzyko. Ona jest umiejętnością nazywania rzeczy po imieniu trudnych, ale nie w taki sposób, że to ludzi rani i odpycha, tylko że to zastanawia, to co my tu musimy zrobić. Odwaga też w konfliktach. No, przecież mamy znakomitą część społeczeństwa, która unika konfliktów. Dlaczego? Ze strachu. Więc jak unikamy konfliktów, mówię oczywiście o konfliktach idei, nie o konfliktach afektywnych, czyli między ludźmi. Bo jak się zgadzamy, to jest bezpiecznie. Jak się zgadzamy, to jest ciepło. Jak jesteśmy wszyscy razem zgodni, to nikt nas nie ruszy. To zabija jest organizację. komfortowe też po prostu. Tak, tylko to jest ta zła strona tego To jest to komfortu. ciepło. To jest to ciepełko, to jest to lenistwo, to jest nawet nie jest komfort, to jest to niedobre bezpieczeństwo. Tak? I lider musi tego pilnować. I lider bez odwagi, a zdarzają się liderzy, którzy mają niską odwagę, a wysoką bierność, bo się boją. A zdarzają się liderzy, którzy mają bardzo wyniki w tym, że muszą być lubiani. Czyli będą zachowywać się tak, żeby we wszystkich testach w organizacjach na to, czy lider jest popularny i lubiany, wypaść jak najlepiej. Są takie organizacje, które wciąż takie testy robią. Tylko ja nie mówię, że to są złe testy, tylko pytanie, co jest ich treścią? O co ci ludzie są pytani? Bo jeżeli te pytania są zmontowane tak, czy co jest lubiany lider, to może być różnie rozumiane. Jak będzie wyglądał lider 2035 według ciebie? Jakieś Na hipotezy? którym poziomie organizacji? Ile- Weźmy z zarządczej, CEO, zarząd. Czyli będzie miał w 35, będzie za 10 lat, tak? Czyli będzie prawdopodobnie na początku lat 40 swojego życia. No to będzie zetka. To są dzisiejsze zetki. Oni wniosą do tych organizacji to, czego myśmy nie wnosili. Ja często mówię, że ich głównym KPI będzie ESG. Te organizacje już inaczej wyglądają. No kto pomyślał, żeby w organizacjach kiedyś dbać o takie rzeczy, o jakie dbamy w tej chwili? Właśnie o well-being, o to, jak organizacja jest urządzona, co my w niej jemy, gdzie my mamy strefę odpoczynku. To jest na pewno generacja, która zadba o siebie, bo my ich przyzwyczailiśmy do tego, że my o nich dbamy, więc oni teraz dbają o siebie. Więc oni zadbają o człowieka w organizacji. Mam nadzieję, że to będą organizacje bardziej partnerskie, wykorzystujące lepiej potencjał tego, co w organizacji jest, czyli też wyższe będzie bezpieczeństwo psychologiczne i wzięte będą pod uwagę różne aspekty naszej psychiki, bo to się już dzieje. Natomiast to, w czym oni się według badań muszą kształcić, to jest te umiejętności twarde, czyli strategiczne, myślenie krytyczne, egzekwowanie. Tego się mogą nauczyć od starszych pokoleń i w to powinni też inwestować. Przewiduje się, że za kilka lat, jeżeli młode pokolenia się nie nauczą tego poziomu egzekwowania, który mają starsze pokolenia, to efektywność spadnie w organizacjach nawet o 20%. To jest dużo, mało kto sobie Dużo. może na to pozwolić. Więc lepiej się do tego przygotować, skoro znamy te różnice. I oczywiście, że nie możemy generalizować, nie wszyscy są jednakowi. To będzie różne dla różnych branż, będzie różnie w różnych obszarach geograficznych świata, no bo oczywiście na przywództwo ma wpływ kultura, społeczeństwo, wszystko, ale jakby nie było, to są pokolenia, które będą zarządzać inaczej. Mam nadzieję, że z większą uwagą dla zdrowia psychicznego ludzi. Czyli będziemy mieli, mam nadzieję, mniej hierarchii, tej ostrej hierarchii i autokracji, która nam w tej chwili na świecie znowu skręciła w tę stronę. Bardzo mi się podoba ten obrazek. Czy jest coś, z czym chciałabyś zostawić słuchaczy czasu przyszłego? Być ciekawym własnego rozwoju, siebie, nie bać się tego, bo każde zetknięcie się z zewnętrznym światem, z krytyką tego świata, może budzić strach. I budzi. Sama jak przechodzę wciąż jako coach, też badania Leadership Circle Profile, to też jej otwieram z drżeniem serca, czy się pogorszyło, czy się poprawiło, gdzie ja jestem sama wciąż nie jestem wolna od krytyki
I moja relacja z krytyką się znakomicie zmieniła na przestrzeni lat, bo perfekcjonizm, jak wiesz, rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie, był moją mocną stroną, a on ogranicza lidera i jego skuteczność też w jakimś stopniu, więc być ciekawym, ale dać sobie przyzwolenie na to, jacy jesteśmy i rozwijać to, co ma być w nas najlepsze i mieć świadomość, co jest w nas naszym największym wrogiem. Każdy to ma. Jedni mają tego mniej, inni mają więcej, ale każdy z nas musiał wykształcić w życiu reaktywność, czyli obronę swojej tożsamości poprzez strach. Czy ja jestem lubiana? Czy ja jestem najlepsza? Czy mnie słuchają? Czy cały czas myślimy o sobie? Im więcej będziemy myśleć o tym, co my robimy na świecie, i to jest siła zatek. Co my dajemy światu? Jak my zmieniamy ten świat? Czy my go w ogóle zmieniamy? Przyglądać się różnicy. Dla mnie fascynujące, jaka jest różnica między liderem a biznesmenem. No to może być następny temat, bo nie wszyscy te różnice widzą. Bardzo ci dziękuję, Iza, że znalazłaś czas na rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To był Stan Przyszły. Jeśli coś w tej rozmowie zostało z wami na dłużej, to dobrze. Jeśli coś was uwiera, jeszcze lepiej. Bo przyszłość rzadko jest wygodna, ale prawie zawsze zaczyna się od dobrych pytań. Dzięki, że byliście dziś ze mną. Kolejny odcinek już w najbliższy wtorek. Zapraszam was do subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco, i podeślijcie ten podcast komuś, z kim warto myśleć trochę dalej. Do usłyszenia.